Cześć wszystkim, nazywam się Hania i zajmuję się ilustracją. Od ostatniego rysunku minęły jakieś 4 dni, ale to u mnie, no bo musiałam dokończyć zlecenie, a oprócz tego byłam na imprezie i nie ogarnęłam, że już jest wrzesień, ludzie! I w sumie jest zimno. I w sumie Hania jednak powinna się założyć na siebie jakąś, nie wiem, może kurtkę, albo wziąć przynajmniej jakiś szalik. Więc Hania się rozchorowała i po prostu te 4 dni minęły tak. I dla przykładu dzisiaj dokończałam kartę króla. Narysowanie karty króla zajęło mi 3 podejścia, no ale tego nie wiecie ode mnie. A dzisiaj, ze względu na to, że trochę się lepiej czuję, zajmiemy się kartą 5 tarota, którą jest karta kapłan albo papież. Jest to odpowiednik karty kapłanki. Tak, moja karta kapłanki wygląda tak, a karta arcykapłana wygląda tak. No mamy tutaj powtórzenie kompozycji trójkąta. Dokładnie, bo chciałam, żeby po prostu byli w miarę do siebie podobni koncepcyjnie. I tak jak widzicie, no ja odeszłam, tak samo jak kapłance odeszłam od tego schematu papieżycy. No i w moim wypadku to jest bardziej taki pustelnik, szaman, znachor, do którego tam ludzie przychodzą i mówią te wszystkie swoje zmartwienia i pytają: Znachoru, pomóż nam! A on odpowiada tak ogółem, co ta karta znaczy, bo opisów jest od metra i ciut i każdy jest troszkę inny, ale tak w ostatecznym rozrachunku ta karta reprezentuje taki konserwatyzm, tradycjonalizm, odróżnienie dobra od zła, a jednocześnie przy negatywnym układzie, czyli tym odwrotnym, oznacza stronniczość. Tak. Przyjmuje się te swoje zasady jako taki pewnik i tylko one są najważniejsze. No i ta karta w teorii powinna być właśnie zadumana, spokojna, kontemplująca. O, tak. I ten mój znachor, no, nie do końca taki jest, jak już pewnie zwróciliście uwagę. Pociesza mnie fakt, że no, tworzy ogień, tak, bez jego skupienia. Udało mu się stworzyć półmyczka, tak? Tak? No. Taki mów, Hania, dobrze mi powiedziałaś. Ale tak na serio to starałam się, żeby był podobny właśnie do tej karty kapłanki. Podobało mi się tutaj, że jest w wodzie. Tutaj w tym kapłanie też mamy kropelki wody. Mamy kropelki wody, ale jest ta przeciwwaga w postaci ognia i za nim jest ta puszcza, w sensie jakby był w lesie. No nie wiem, tak wyobraziłam sobie po prostu 2 światy podobnej kompozycji, reprezentujące 2 postaci, które są jakoś powiązane. Taki był mój plan. No i dzisiaj właśnie będziemy się zajmować tym arcykapłanem. Będziemy się świetnie bawić. Więc nie przedłużając, zaczynamy. No zabrałeś swoją zabawkę, nie ma. Prawie nie widać, ale zrobiłam ramkę. Zrobiłam dzióbki, więc można zaczynać pasować do tego, co mamy pod lampą. Powiem Wam, że to jest ciężkie do zrobienia, jak jest tak widno. Czemu nie zrobiłam od krawędzi do krawędzi? Czemu był problem, żeby narysować te szkice tak, żebym po prostu ustawiła od krawędzi do krawędzi, żeby było idealnie prosto, no nie, Hania, musiałaś się utrudnić jak najbardziej, żebyś czuła ten problem, który sobie stworzyłaś. Wiecie co, ostatnio brakuje mi słów i to niestety przez to, że tak rzadko widuję się z ludźmi. Ja wiem, że to jest dziwne i może trochę głupie, no bo o Jezu, narzekam, pół świata jest kurczę zamknięte ze względu na wiadomo co, a ja narzekam na to, że po prostu nie wychodzę z własnej woli.
Prawda jest taka, że mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia w domu. Rysuję, robię zlecenia i staram się, naprawdę staram się wychodzić na krótki spacer. Naprawdę krótki, ale no zawsze coś. Też muszę się zacząć ruszać, no oprócz tego, że no, ćwiczę mięśnie podnosząc kubek z herbatą. Albo wstając z łóżka, tak? No to wypadałoby się jednak no, przejść na tych giczołach po okolicy, no bo faktycznie moja kondycja kompletnie siadła. Niestety. No dobra, ale no gadu a trzeba robić.